A w tym czasie w Krakowie olbrzymia demonstracja z pochodniami pod Wawelem i powołanie Studenckiego Komitetu Solidarności. Siedzieliśmy w tym więzieniu tym razem krótko, bo potem nagle amnestia. Tutaj prowadzono cały czas akcję i istotną rolę w kierowaniu tą akcją odegrała Gaja, która po prostu przejęła wszystko po mnie. Razem z Anką Kowalską i Haliną. Jakieś próby prowokacji. I potem nagle amnestia zrobiona tylko dla nas. I wypuszczono nas. Siedziało nas chyba 10, już nie pamiętam w tej chwili. Jeszcze jedno ważne zdarzenie z historii KOR-u, które tu trzeba koniecznie opowiedzieć. To siedzimy u Heli Łuczywo, u której wkrótce potem było pierwsze wielki wkrocz policji na naradę aktywu korowskiego i wzięcie z nas w kajdanach wyprowadzano stamtąd. Taki olbrzymi szturm. Ale wtedy to jeszcze było trochę przedtem i nagle przyszedł ktoś z wiadomością, że pobito Mirka. Och, to oczywiście poprzedza Pyjasa. Pobito Mirka Chojeckiego w sądzie. Myśmy natychmiast wydali ostre, potępiające oświadczenie i ustaliliśmy, że jedziemy wszyscy razem na to, na najbliższe, bo to taka zasada. I bicie w sądzie w Radomiu, bicie w korytarzu. Naprzód czekanie na to bicie, to niesłychane, ta maniera korowska, że się siada i się śpi. I wiem, że nikt nie śpi, każdy udaje, że śpi, bo nie wiadomo, co za chwilę będzie i te bojówki. Zaraz ich gęściej, potem nagle zaczynają krzyczeć że za żydowskie pieniądze, żydowski sługus, ja do niego ruski Volksdeutsch i za chwilę zaczynają tłuc. Cofamy się, tak? Siwanowski, który tam bronił, stara się nas tą togą zasłaniać. Wreszcie wbiegł oni za nami. W pewnym momencie stanęliśmy oparci o drzwi komisariatu milicji, który który był zamknięty, po prostu milicji nie ma. Oni w koło i przynieśli jajka i w tym momencie Siwanowski otworzył drzwi od toczącej się rozprawy. Sędzina Dobrowolska prowadziła, wbiegliśmy na rozprawę, powiedział, że biją nas tu i że nie będziemy, prosimy ją, żeby udzieliła pomocy. A ci tam pod drzwiami wrzeszczą, więc sędzina popełniła błąd, zdjęła togę i runęła biegiem, żeby powiedzieć do prezesa sądu, a ci jajkami w tym momencie w nas. No i sędzina Dobrowolska dostała najwięcej jajek i odbył się wtedy pierwszy chyba w dziejach PRL-u strajk sędziów, bo sędzia zadzwonił na Komendę Wojskową i powiedział, że dopóki się nie milicji, powiedział, że dopóki się nie uspokoi tutaj, to żaden sędzia, wszystkie rozprawy w sądzie są przerwane. Po chwili rzeczywiście się uspokoiło. Przybyło 2 sierżantów MEMUO, którzy zapytali nas, czego oczekujemy. Powiedzieliśmy, że żeby nas tu nikt nie napadał. Oni nas spisali i powiedzieli, możecie spokojnie iść, nikt wam nic nie zrobi. Rzeczywiście nikogo nie było. Pamiętam, był wtedy jeszcze z nami Jacek Bocheński. To nie tak było zaraz po pobiciu Mirka, że przedtem parokrotnie, że przyjeżdżali na pusto z takim dzikim, pamiętam, napięciem, jak się to toczy.